Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem o tym, jak sprawdzić, kiedy łańcuch nadaje się do wymiany. To, że łańcuch się wyciąga, jest to naturalna sprawa. Pedałujemy, przenosimy na niego siłę, on po prostu się wyciąga, wydłuża się, odległości między kolejnymi stworzeniami się po prostu wydłużają i w pewnym momencie łańcuch należy wymienić, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie niszczył nam zębatki, będzie niszczył nam kasetę, będzie niszczył nam zębatki na korbie, także warto o to dbać. Jeżeli tylko słyszycie, że już coś z łańcuchem dzieje się nie tak, że jeżeli przeskakuje, jeżeli już tańczy po prostu i wydaje dziwne dźwięki podczas zmieniania przełożeń, to znaczy, że już jest zdecydowanie za późno. Warto tego unikać i po prostu sprawdzać regularnie to, czy łańcuch nie jest wyciągnięty, czy po prostu nie nadszedł czas jego wymiany. I są dwie metody, czy łańcuch jest wyciągnięty. Pierwsza, taka dość prymitywna, używamy do tego miarki. Mierzymy odległość między dwoma kolejnymi ogniwami, czyli sprawdzamy po prostu odległość długość tej płytki zewnętrznej i wewnętrznej. Łatwo to zapamiętać, po prostu mierzymy odległość między stworzeniami, mając jeszcze jeden w środku i ta odległość powinna wynosić cal, czyli 2,54 cm. Oczywiście powinniśmy zmierzyć jakiś dłuższy odcinek, 10 takich par, 15, 20 nawet takich par i dzięki temu wyznaczyć tą długość. I teraz pewna reguła tego wyciągnięcia mówi nam tak, że jeżeli łańcuch wyciągnął się już o 1%, to znaczy, że nadaje się do wymiany. I ta reguła dotyczy w zasadzie zębatek stalowych, czyli tych raczej tańszych kaset. Jeżeli mamy jakieś topowe, fajniejsze kasety i korby, tam gdzie są tytanowe na przykład zębatki, wtedy już przy 0,75 wyciągnięcia powinniśmy wymienić łańcuch na nowy. I drugą, o wiele precyzyjniejszą, wygodniejszą, szybszą metodą jest użycie takiego oto przymiaru za około 10 zł. Tak jak tutaj widzicie, mamy część, którą wkładamy z jednej strony w łańcuch i tutaj dwa bolce pomiarowe, jeden na 0,75%, a drugi na 1%. Wkładamy to po prostu w łańcuch i jeżeli ta część 0,75 nam wpadnie do łańcucha, sprawdzamy ewentualnie część drugą, czyli tą 1%. Jeżeli ta też również całkowicie wpadnie nam w łańcuch, to znaczy, że już jest naprawdę już ostatni dzwonek na to, żeby ten łańcuch wymienić i jest to po prostu najszybsza metoda przy mierzeniu miarką. Jest to obarczone dużą dozą po prostu błędu, a tutaj to nam jednoznacznie pokaże. I regularne sprawdzanie właśnie, czy łańcuch się nie wyciągnął, pozwoli przedłużyć życie napędu, ponieważ wymiana łańcucha często jest tańsza niż wymiana kasety, czy na przykład zębatek na korbie, czy w ogóle całej korby. Oczywiście jest jeszcze druga metoda. Można jeździć jest tak zwana metoda na 3 łańcuchy, czyli kupujemy 3 nowe łańcuchy do nowej kasety, jeździmy sobie na jednym po 100, 150 czy 200 km w zależności od ustaleń, zmieniamy na drugi, jeździmy znowu te 200 km, zmieniamy na trzeci, jeździmy 200 km i później sprawdzamy sobie długość każdego z tych łańcuchów i jeździmy na tym najkrótszym. I tak po prostu powoli jeździmy na te 3 łańcuchy do momentu, kiedy wszystkie się nie wyciągną i wtedy badamy stan techniczny kasety, czy zębatki na kasecie jeszcze się nadają, czy można założyć kolejny łańcuch, czy po prostu po tych 3 łańcuchach wymienić je razem z kasetą. I na koniec jeszcze jedna sprawa. Nic nie daje na wyciągnięcie łańcucha skracanie go o 1 czy tam 2 ogniwa. Niektórzy tak myślą, ok, łańcuch się wyciągnął, skrócę go po prostu troszeczkę i będę miał normalnej długości łańcuch. Tak to niestety nie działa. Łańcuch rozciąga się równomiernie, to znaczy na każdym tym stworzniu delikatnie o jakiś właśnie ten 1% na przykład się wyciąga i on na całym obwodzie jest wtedy wyciągnięty, także skrócenie go o na przykład 1 czy 2 ogniwa będzie skutkowało tym, że po prostu będziemy mieli nadal wyciągnięty łańcuch, tylko krótszy o te ogniwa. Nic to po prostu nie da. Ok, mam nadzieję, że wiecie już, jak sprawdzać długość łańcucha, czy nie jest wyciągnięty i dzięki temu Wasz napęd będzie pracował dłużej. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!